Siemanko, ostatnio na moim kanale był taki okres, w którym pojawiało się troszeczkę więcej aut marki BMW. Kurczę, po prostu fajnie mi się jakoś tymi samochodami jeździ, lubię je, aż sobie kupiłem jedno. Film z odbioru tego samochodu pojawił się jakiś czas temu na kanale, no ale nadszedł czas, by przyjrzeć się tej maszynie z bliska, by wam troszeczkę o niej poopowiadać, przybliżyć, no i oczywiście, by pomierzyć ją raceboxem oraz później skoczyć na próbę autostradową. A jest to BMW G30 M550i. Tak jest, trochę petrolek zaszalał, rocznik 2020, ale jest to już taki, kurczę, z zewnątrz można powiedzieć, znaczy jest to po prostu z zewnątrz przedlift, ale tak naprawdę jest to taki półlift. Jest to szalenie istotne. Cholera, ja naprawdę mówiłem w tamtym filmie, że bardziej tak zastanawiałem się na 530 i później na 540 i może X3 jakaś M40, no i kurczę, no wyszło jak wyszło, no trudno. Jakoś przecież przeżyje. Jeśli chodzi o konfigurację, no to takie M550 i G30 w 2020 roku zaczynały się jakoś od 400 tysięcy złotych według konfiguratora. Ten egzemplarz trafił się w bardzo ładnej konfiguracji, no i jest ogólnie taki dość napasiony. Według konfiguratora wychodził on 660 tysięcy złotych. Także w cenie tej konkretnej M550i można było spokojnie kupić M5. W zasadzie to większość M5 jest gorzej wyposażonych niż ta M550. A no i właśnie, jeśli chodzi o wersję M550i i M5, bo może i tutaj też będę się troszeczkę odnosił do M5, jako iż M5 testowałem. W zasadzie to podczas testu M5 jakoś tak we mnie coś przeskoczyło, nie wiem, że mówię, kurczę, chyba G30 trzeba już. M550i jest takim jakby pomostem pomiędzy normalną G30 a M5. Nie jest to jeszcze M-Power, ale M-Performance. No i G30 M550i wychodziła tylko w nadwoziu sedan. Touringa nie było. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, no to mamy tutaj lakier Mediterranean Mediterranean, coś takiego, jakoś tak. Jest to jaśniejszy odcień od Carbon Schwarz, ale generalnie no taki granacik, chociaż jak słońce wyjdzie, jak jest ładniejsza pogoda, no to jest chyba bardziej niebieski, nawet troszeczkę tak we fiolet wpada jakby. No i każdą M550i poznacie po takich oto satynowych elementach, czy to grill, czy to tutaj wstawka. Felgi 20-calowe, zobaczcie, wierzchnia część jest spolerowana, ale tutaj wnęki też są polakierowane w macie w tą satynkę taką. Jakby taki tytanowy kolor, zwróćcie uwagę jakie tutaj są heble, tarcze mają chyba z 40 cm, nawet nie wiem. Tutaj proszę bardzo, boczny wlot powietrza i faktycznie jest to przelocik, nie wiem czy to będzie widać, ale też mamy tu satynkę, ten emblemat nawet też jest inny, satynowy właśnie customowy pod ten model, lusterka, no i emblematy z tyłu. Inny emblemat X-Drive oraz wiadomo M550i. Oczywiście fabrycznie mamy tutaj M-pakiecik, no i proszę, zderzak z tyłu, prawdziwe końcówki układu wydechowego z jednej i z drugiej strony. Ta część też tutaj jest szara, aczkolwiek już nie satynowa, a polakierowana w połysku. No i lampy przedliftowe. Wiadomo, że LEDy, ale nie są jeszcze to takie czarne lampy, według mnie nawet trochę ładniejsze, jakie montowano w polifcie. No jeszcze może rzut oka z tej perspektywy. No nie wiem, mi się ten samochód bardzo, bardzo podoba. Ale powiem wam, jeszcze kilka lat temu, no w ogóle by mi przez myśl nie przeszło, że taki wóz będzie stał obok mnie i będzie on mój. Ja pierniczę, ale G30 mi się podobają jeszcze. Ta konkretna, no tak się trafiła jakoś, nie wiem, bardzo się cieszę z tego samochodu. Taka jest satysfakcja z jego posiadania nawet. No nawet nie musimy nim jeździć czy szaleć. Rocznik 2020, ale w cenie tego samochodu, nawet używanego spokojnie, można było kupić nową G60, ale na G60 myślę, że jeszcze kiedyś przyjdzie czas. Tutaj tradycyjna jeszcze taka piątka, tylko ostatnio prawdziwo piątko. Opony z przodu 245, z tyłu 275, także szersze, z tyłu też jest kawał hebla. No jest tutaj, no musi auto trochę hamować, no ponad 500 koni mechanicznych, prawie 2 tony masa własna. Jeśli chodzi o reflektory, no to są one tutaj laserowe i powiem wam jaki to jest bajer. Oczywiście no matrycówki takie wycinają, cuda robią, wnęki takie niebieskie, tutaj dumne oznaczenie BMW Laser, ale oprócz tego, gdy tak spojrzymy na grill, zauważymy tutaj takie oko, jest tutaj Night Vision, kamera termowizyjna. Powiem wam, że jeśli nawet na drogę wybiegnie nam człowiek, czy jakieś zwierzę, to nie dość, że ten samochód to całe
szalone stworzenie zaznaczy nam na żółto na ekranie, to jeszcze ze świateł będzie strzelał w człowieka czy też w zwierzę wiązką światła drogowego, jakby coś takiego. I naprawdę to jest bardzo ciekawe i efektowne, szczególnie w mieście, gdy na przykład ktoś przechodzi w nocy na pasach i BMW wali w niego takim snopkiem długiego światła. No widzicie, człowiek by chciał kulturalnie sobie jeździć, a BMW i tak robi z niego takiego troszkę chamka, no. Takie to jest troszkę zawstydzające, że pieszy idzie sobie przez pasy, a BMW po długich mu daje. No pieszy, patrząc na nas, myśli, że my po prostu po długich mu dajemy, że dawaj tam, szybciej leź tam już po tych pasach. Jeśli chodzi o wloty, to tutaj widzę jest fejkowy. Tutaj jest prawdziwy aerodynamika, o, z boku. Tutaj jest prawdziwy radarek i tutaj też już prawdziwy, tam jakaś chłodnica. Grill jest prawdziwym wlotem, ale tutaj są klapki i one się po prostu otwierają i zamykają w zależności od potrzeb samochodu. Tu też centralnie kamera, no kamery 360 stopni, auto jest w stanie samo zaparkować. Jeśli chodzi o bagażnik, no M550i czy to M5, to generalnie takie dość praktyczne samochody. Po prostu M5 jest jakby taka bardziej, jakby taka wulgarna, no. M550 i wciąż jest ostra, ale taka jakby bardziej subtelna, cichsza, delikatniejsza. Na przykład w M5 nie można sobie wybrać foteli komfortowych. Tutaj jak najbardziej. No takie srutu, tutu, pęczek drutu, ale już mechanizm o ograniczonym uślizgu z tyłu tutaj znajdziemy. Tak jest. Także taki element performance'owy, nawet jeśli mowa o zawieszeniu, no to jest tutaj zawieszenie aktywne, ale nie takie jak w normalnej piątce, tylko M-performance'owe. M5 bardzo łatwo rozróżnić po tym, że po prostu jest szersza, ale również ma tutaj wylot powietrza, a nie tutaj na dole, jak normalna piątka. No nie wiem, czy to będzie widać, teraz słońce świeci, no to zaczyna już ten lakier powoli w taki fiolecik delikatny wpadać. Dobra, bagażnik jest pojemny, nawet nie wiem, nie sprawdzałem, z 500 litrów chyba ma. Troszeczkę kilka takich nieregularnych kształtów może i jest, ale praktycznie tutaj proszę, o taki haczyk, z boku jakaś siateczka, tutaj o, schoweczek, tu po drugiej stronie, no wiecie, mój samochód, no to są tutaj już moje graty, też taka półeczka, koła zapasowego chyba tutaj nie ma, no nie ma żadnej tasiemki, żeby to pociągnąć, a ciężko to do góry po prostu podnieść, no patrzcie, taka Octavia 1, jak ostatnio była na kanale, 528 litrów, nawet bardziej praktyczny bagażnik, a miała koło zapasowe, pełnowymiarowe, elektrycznie zamykana klapa. Także kurczę, no koło zapasowe zawsze fajna rzecz, no ale nie ma. Przejdziemy do wnętrza, ale jeszcze przed tym chciałbym pokazać Wam, jaki tutaj jest kluczyk. Proszę bardzo. Jeden z kluczyków, drugi jest normalny. Jest tutaj ogrzewanie postojowe nawet, można tutaj sobie tym sterować. To jest najciekawsza funkcja chyba w tym kluczyku, bo można tym samochodem jeździć w zasadzie do przodu i do tyłu z kluczyka właśnie. Nawiązanie połączenia. Nawet ta maszyna burczy i furczy, powiem Wam. No kurczę, ciężko mi będzie jedną ręką to zrobić, bo trzeba dwa przyciski trzymać. O, proszę bardzo. I on się sam zatrzyma, jak tam wyczuje jakąś przeszkodę. I pyk, możemy gasić. Przejdziemy do tyłu. Drzwi otwierają i zamykają się bardzo delikatnie, aż za delikatnie. Chcę Wam pokazać, o, jest tutaj dociąganie dwustopniowe. Oprócz czarnych szyb są rolety z tyłu, w drzwiach. No i proszę, też to jest wisienka na torcie tego samochodu. Wnętrze. Otóż proszę Państwa, ta tapicerka jest z prawdziwej skóry i pochodzi ten lakier, ten odcień jakby z palety Individual. I proszę bardzo, Individual Fahrzeugnumer M550 w indywidualu. Skórka, skórka, skórka. Tutaj też jest miękko. Tapicerka ma tutaj jakby takie, nie wiem, plecionkę, takie warkoczyki, jak wygląda to jak z rzemyku. No ale bardzo to wygląda wszystko ekskluzywnie, mocno premium. Fotele komfortowe, łamane, audio, Bowers & Wilkins. Chyba 15 czy 20 tysięcy złotych kosztowało to audio. Ogólnie powiem tak, w normalnej G30 jest ono troszeczkę droższe, bo w M550 i w standardzie był już Harman Kardon, także tutaj po prostu mniejsza trochę dopłata była, chyba 15. Podsufitka z Alcantary też to była opcja, jeśli chodzi o miejsce z tyłu. No kurczę, w piątkach aż tak nie ma
strasznie dużo miejsca z tyłu, przynajmniej jak chodzi o dwumetrowców. Nie no, jakoś mieszczę się tutaj, ale tak, no jakbym miał, nie wiem, 5 cm mniej wzrostu, ten fotel wyregulował również pod siebie, no to byłoby jeszcze ok. A tak to tak, kurczę, no. Klimatyzacja 4-strefowa. Tutaj na dole wejście USB-C, kanapa z tyłu podgrzewana, nawiewy po środku, nawiewy w słupkach B. Nie wiem, te lampki to chyba też w ogóle są jakiś indywidual czy coś tam takiego. Chyba jest z palety indywidualnie, nie jestem pewny. No jeszcze podłokietnik. A to nic specjalnego w sumie. Uchwyty na kubki. No kurczę, BM-eczka. Ale taka jeszcze tradycyjna. Nie no, w nowszej G60 to po prostu nie jest ewolucja, a rewolucja. Tutaj jeszcze mamy do czynienia z ewolucją. Kształt deski jest normalny. No mamy taki tablecik. Jeszcze jest daszek tutaj nad ekranem LCD. Sporo przycisków. Tak nawet troszkę oldschoolowo, ale fajnie. Tak wiecie, tak szczerze i prawdziwie. Tu dociąganie, patrzcie, tak pisali ludzie w komentarzu, że mi się popsuje BM. A działa, nawet dociąganie też tutaj jeszcze działa. A jakby nie działało, czekajcie, o, wyłączymy sobie tutaj. To przecież jest tutaj gwarancja Premium Selection. Pozdrawiam pana Radka, który wydawał mi ten samochód i w sumie pan Radek mi znalazł go z BMW Bonikowskich z Gorzowa. No i boczek drzwiowy, taka sama sytuacja jak z tyłu, plus no jeszcze mamy tutaj przyciski. Generalnie łatwiej powiedzieć, czego w tym samochodzie nie ma. Nie ma skrętnej tylnej osi, nie ma klejonych szyb, ale nie jestem pewny, czy one były dostępne w M550i. Coś mi się tak obiło o uszy. Nie mamy tutaj ekranów z tyłu. Jak tak spojrzymy do środka, no to nie ma tutaj gałęcjusza takiego kryształkowego. No, proszę, foteliska. Fotele, no to top. Indywidual, prawdziwa skóra, komforty elektrycznie regulowane, z pamięcią oczywiście, z masażami. Tutaj też nawet są masaże, tutaj masaże. Wszystko to jest pompowane. Listwa, oznaczenie jest podświetlane. Jak mamy też tutaj audio Bowers & Wilkins, to nawet te głośniki są podświetlane tutaj i tutaj. Widok z perspektywy kierowcy. Wszystko ok, jak w normalnej piątce. W zasadzie jest tutaj taki klimacik no bardzo premium, bardzo ekskluzywnie. Możemy sobie w sumie odpalić samochód. Tak się jedzie tą piąteczką, tak się wącha te skóry, bo zapach skór w tym samochodzie jest naprawdę intensywny. Wącha się też zapaszki, które tutaj... Zapaszek z nawiewu jest puszczany, są dwa zapachy, dwa kartridże w schowku się uzupełnia i się po prostu wybiera. Ale do czego zmierzam? Bywa, iż nawet zapominamy o tym, że mamy tutaj ponad 500 koni pod maską, niecałe 4 sekundy do setki. Po prostu się możemy rozpłynąć. O, jeszcze tutaj zagłóweczek pod siebie wyregulować na komfort i sobie po prostu lecimy. Deska rozdzielcza też jest cała tutaj w skórze, czy to tutaj schowek. Od razu wam pokażę. Jest średni, nie, jest całkiem spory, jest cały mięciutki. Tu skóra jest akurat fejkowa, chyba w opcji mogła być prawdziwa, no ale to też jedna z nielicznych opcji, która jeszcze mogła tutaj być. Tak jak wcześniej wam powiedziałem, ta piątka to przejściówka, także z zewnątrz jest przedliftowa, ale środek już jest poliftowy. Zwróćcie uwagę, no już mamy te mniej tradycyjne zegary tutaj. Też jest trochę zmieniona kierownica. Tutaj w przedlifcie nie ma takiego błyszczącego elementu. Kiera jest podgrzewana, oczywiście skórzana. No i jest też inny system multimedialny. No tu już możemy tutaj sobie zgłaśniać, ściszać inne utwory. Deska rozdzielcza generalnie cała jest bardzo, bardzo miękka. Tutaj też jest listwa z podświetleniem. Ambienty, jest kilka kolorów do wyboru, ale nie są one aż tak szalone jak w Mercedesach. Takie w sam raz bym to ujął. Ten samochód cały ma wnętrze takie, powiedzmy, w sam raz. Proszę bardzo, tutaj jeszcze head-up. Nawet powiem wam, tyle tutaj jest przycisków, tyle wszystkich tutaj rzeczy jest podświetlonych, że czasami aż by się mogło wydawać, że za wiele się dzieje, ale nie, jest bardzo fajnie. Drewno, te nowe wstawki, no tutaj black piano, ale auto jest bardzo ładnie utrzymane. Teraz ma 72 000 km przebiegu. Ekran od klimatyzacji, w nocy on się świeci na pomarańczowo. To jest menu od klimatyzacji. Można sobie ustawić na przykład, nie wiem, fotel, jak jest poniżej 5 stopni na plusie, no to ma się automatycznie nam odpalić, czy też wentylacja foteli, bo fotele są wentylowane i podgrzewane. Jest też jonizator powietrza, zapachy, proszę bardzo, jeden zapach, drugi zapach, tu się ustawia intensywność, tutaj jest wskazanie, ile jeszcze tego zapaszku jest. No tu od sterowania radiem, głośniej, ciszej, tutaj jakieś funkcje swoje możemy zapamiętać, tutaj utwory zmieniamy albo przewijamy, tu wszystko jasne. Tutaj proszę, też panel drewniany, cały tunel jest też w skórze. Wszystko to jest
Spoko wykonane, pięknie to jest wykonane. To odchylamy, tutaj ładowarka indukcyjna, chociaż większe telefony tutaj się nie mieszczą. Mój się tak ledwo mieści, ale już jak z case'em jest, no to się nie zmieści. Uchwyty na kubeczki, proszę, znany z BM-ek ten panel do sterowania multimediami. Tutaj jest też touchpad, gałęź już. O, proszę bardzo, D, S, P zrobimy, to wraca. Wszystko tradycyjnie, joystick taki. Tu jeszcze schowek, też wszystko pięknie wykończone. Kolejny USB-C. Jeśli chodzi o multimedia, no to gdy wciśniemy menu, to mamy taki główny ekran tutaj, proszę bardzo. Możemy sobie jeszcze jeden taki dodać z boku, żeby jeszcze bardziej przesunąć. Widgety. Można pod siebie to wszystko spersonalizować. No, akurat mam tutaj spalanie, muzykę, nawigacja. O, wskaźniki sportowe, komunikaty, no i tutaj jest noktowizor. Ten noktowizor, można tak to nazwać, noktowizor. O, tutaj się go właściwie odpala tak, żeby był na cały ekran. Taki tutaj mamy panelik. Multimedia są bardzo proste w obsłudze. Możemy je obsługiwać przez ekran dotykowy, jak i również przez tą rolkę back. Proszę bardzo, dane z jazdy, przepływ energii. No M-Performance, no to tutaj wskaźniki sportowe, ale nie ma tutaj temperatury oleju skrzyni biegów, ani oleju silnika. To jest dziwne troszeczkę, aby się przydało. Zużycie paliwa nie jest złe w tym samochodzie, ale w tym odcinku nie będę o tym opowiadał. Mi średnio pali tak 12,5 litra, ale test eco-drivingowy wyjątkowo sobie zrobimy. Audio to tutaj czasami aż by się wsiadło do tego samochodu i po prostu jeździło i słuchało muzyki. Proszę bardzo, cały tutaj equalizer. O, equalizer jest. No, musiałem tutaj sporo czasu spędzić, by tak pod siebie wyregulować audio, ale teraz jest idealnie, naprawdę. Wskaźniki, tryb widoku jazdy. Ja lubię jak po prostu, nie wiem, niezależnie od trybu jazdy, jak się na przykład włączy, no nie wiem, teraz EcoPro sobie włączyłem, no zawsze są te liczniki. Gdy sobie włączymy tutaj, tą opcję, no to będą one nam się zmieniały zależnie od trybu. EcoPro było, Sport Plus i teraz Comfort, jeszcze jest takie coś jak Adaptive. Ma to związek z zawieszeniem też. O ile wiem, zawieszenie jest tutaj połączone jakby z kamerą, z GPS-em. Chyba nawet są tutaj aktywne stabilizatory, o ile się dobrze orientuję. No i auto ma kilka oblicz jakby. W komforcie półka, ale jak wrzucimy sobie na Sport Plus, no to kurczę, zmiana jest tutaj mega odczuwalna. Taki zupełnie inna praca zawieszeń, zupełnie. Tu po środku nawigacja i chyba można jeszcze, coś jeszcze tutaj można ustawić, ale za wiele opcji tutaj generalnie nie ma do spersonalizowania. Jeszcze na kierownicy taka istotna rzecz. Autonomiczna jazda. Jest tutaj oczywiście też tempomat aktywny. Jeśli chodzi o przyciski na kierownicy, no to tutaj audio generalnie sterujemy i cyk. Tutaj wybieramy jakby source, źródło. No jest to mega proste w obsłudze, naprawdę. Jeśli chodzi o obsługę, no to Mercedes się chowa. Tym bardziej, no zwróćmy uwagę przecież, że w ogóle tutaj są fizyczne przyciski wszędzie, a nie gładziki. Można byłoby pół dnia opowiadać jakieś takie wszystkie... wszyscy asystenci. No i dobra, gasimy. Kurczę, za długi troszeczkę ten film wyjdzie, ale o swoim samochodzie, no kurczę, muszę wam trochę poopowiadać. Jednostka pod maską to V8, podwójnie uturbiona M-Performance, generująca 530 koni mechanicznych oraz 750 Nm. Maszyna waży jakoś 1940 czy 1970 kg, no różnie tam podają. Jeśli by tak porównać do 540i, którą chciałem, no to jest bardzo duży przeskok, jeśli mowa o osiągach, ale z drugiej strony, jakby tak porównać do M5, no to M5 też jest jednak kolejnym poziomem. M5 to ogólnie taki wóz już mega performance'owy, jakbyśmy na tor częściej na przykład jeździli, chcieli naprawdę w 100% wykorzystywać osiągi, no to warto pomyśleć właśnie nad M5. A tutaj wydawałoby się, że jest to taki powiedzmy złoty środek, troszeczkę wolniejsze auto od M5, ale bardziej komfortowe, też rozsądniejszy, myślę, będzie tutaj serwis. No hamulce te nie będą najtańsze, ale w M5 będą droższe. I silnik też jest tutaj poliftowy. Nie mamy tutaj 462 koni. Oznaczenie tej jednostki, która tutaj jest, to N63. Ja wiem, zaczyna się to kiepsko, bo kurczę, te pierwsze N63 to naprawdę kapcie były, te 407-konne. Strasznie się psuły, przegrzewały i tak dalej. Ale tutaj jest to taki ostatni etap N63 B44 TU3.
3. Już 462-konna wersja jest naprawdę bardzo spoko, ale tutaj BMW jeszcze podmodyfikowało ten silnik. Podobno słyszałem, że chodziło o zmieszczenie się w emisjach, także trzeba było na przykład tutaj wrzucić większe turbiny. Nie jest to jeszcze nawet miękka hybryda. Z eco-feature'ów no to mamy tutaj ZF8 HP i tryb żeglowania i system start-stop. Jeśli mowa o zmianach, jakie przeprowadzono właśnie w tym silniku z oznaczeniem TU3 na końcu, to przeprojektowano blok silnika, ściany cylindrów pokryte są powłoką LDS, tłoki są pokryte powłoką grafitową, inne są pierścienie, tak jak wcześniej wspomniałem, większe turbiny, korbowody wykonane z mocniejszego rodzaju stali, inny wał korbowy, inne łańcuchy, inny układ zapłonowy i inny układ wtryskowy. Jak widzicie, troszkę kurczę tego jest. To nie tylko tak, że turbinki i tam, nie wiem, inne cewki. To oczywiście nie wszystkie zmiany, jakie Wam omówiłem, ale takie główne. Jezus Mary, ten indywidual. Osiągi. Przyspieszenie do pierwszej setki, jakie deklaruje tutaj producent, to 3,8 sekundy. A prędkość maksymalna to 250 km na godzinę, ale ogólnie jest tutaj potencjał. Pamiętacie, była taka 750i u mnie na kanale? Miała chyba downpipe wsadzony, program od G-Powera na 650 koni mechanicznych. Silnik tam był identyczny, tak jak tutaj. No i tamten wóz wyciągał licznikowe 342 km na godzinę właściwie najszybciej pojechał. Także tutaj, gdyby to wszystko odblokować, ściągnąć kaganiec, zrobić program, coś tam z tymi downpipe'ami powalczyć, 340 km na godzinę byłoby tutaj realne. Ale mimo wszystko takie osiągi, jakie tutaj ten samochód ma do zaoferowania, mi wystarczają. No i dobra, myślę, że czas przenieść się pod autostradę, a jeszcze przy tym mały soundcheck. To jesteśmy na miejscu, jak słyszeliście, maszyna furczy i burczy i też kurczę miota dupką. I to mimo napędu na wszystkie koła, ale napęd tutaj jest inteligentny, zresztą to BM-eczka, no to jakby mogła nie miotać. Perspektywa z oczu kierowcy, proszę bardzo. Przez wioski i krajówki niemieckie sobie tutaj jechałem kilkanaście kilometrów, prawie 20 kilometrów, średnie zużycie 8,2 litra. I to pod wiatr. Jakoś tak się nie spuszczałem, by jechać eco-drivingowo, po prostu jechałem sobie przepisowo. Widziałem w rolkach na Instagramie, że nie, takim BMW tu nie wolno jeździć przepisowo, przecież bo to nie wypada. Ja bym powiedział, że nawet tylko po to kupiłem ten samochód, by sprawdzić, ile on jest w stanie spalić najmniej. Od razu tryb Sport sobie wrzucamy. No, Sport Plus S. No i możemy jechać. Ja już sobie wcześniej sprawdzałem 100-200, jakie tutaj jest z kolegą. No i szczerze 0,2 czy 0,3 sekundy jest różnica, jak się jedzie na D albo S. Ma się skrzynię. No i dobra. Troszeczkę jest dziś wiaterek. Teraz w stronę Berlina będzie pod wiatr, później z wiatrem. No nie będę was tutaj oszukiwał. Dobra, 226 jest tutaj VMAX jakiś z poprzedniego filmu wpisany z oktawki. Myślę, że pobijemy. Zobaczymy. To co? Takie 100-200 zaraz, porządkowe. Tylko tutaj taki uskok miniemy. No. Co ciekawe, jest tutaj delikatne wzmocnienie z głośników, ale nawet o tym nie wiedziałem. Dopiero jak CarWow obejrzałem. No to się o tym dowiedziałem, bo tak naprawdę wszystko naturalnie. 8,77 pod wiatr. 8,77. To są, proszę Państwa, czasy prawie RS6 C8. A pamiętajmy, że M550 i to teoretycznie jest porównywalne z S
szóstką, bądź też E53 AMG. No E53 AMG, no był ostatnio four door, no to tutaj szybszy jest, proszę Państwa, wóz szybszy. No dobra, lekko tak pod górkę, to może 200-250. Najpierw pod górkę i później z górki. No nie. 10,2, ale tak od 247 to już auto zaczyna powoli przyhamowywać. No i wyszło tutaj równo, patrzcie, no co za głąb, nie patrzy w ogóle. No oczywiście starsza pani sobie leci, a co? O, Hyundaiek elektryczny, no. Przynajmniej humor mi się od razu poprawił. Bo pamiętajmy, że oprócz tej BMW mam jeszcze Teslę. Zrobiła ona prawie już 100 000 kilometrów. I naprawdę trzyma się bardzo dobrze. No i dobra, co? I to już jest taki V-Maxik, no 252 km na godzinę według GPS-u. Czy coś tam więcej będzie? Nie, 252, to jest V-Max. Kagańczyk, domknięty budzik. Tak jak powinno być. Dobra, pojedziemy sobie na zawrotkę na Szwed. Tam będzie równo, no to zmierzymy sobie jeszcze raz 100-200 i może 200-250. Zobaczymy. Może będzie mniejszy ruch. Ale tutaj pachnie w tym samochodzie. Ja piernicz. Zawsze jak do niego wsiadam, to mnie tutaj jara. Zapach skóry i zapach tych perfumów. Właśnie to wszystko tak, wiecie, ciężko przekazać to nagraniem, ale dobrze się tutaj człowiek czuje i odnajduje. Średnie zużycie paliwa 29,5. Komfort i prędkości obrotowe. Dajmy sobie na D. 8 bieg. No i co? I takie 140 km na godzinę. No to będzie 1951 obrotów. 120. No mam tutaj podgląd na head-upie, no to łatwo. To jest 1695 obrotów i stóweczka. BM-eczka. 8 bieg, no tutaj na 7 już BM chciała zrzucić, ale bo hamowałem, ona sobie wyczuwa, że chce niby hamować silnikiem chyba. To jest 1398. Średnie zużycie paliwa spadło do 21,6 litra. Nie pali ten samochód dużo, jak tak się spokojnie jeździ. Nawet podejrzewałem ten wóz o odłączanie cylindrów, ale nie wiem, szczerze mówiąc, czy wersja TU3 tego silnika ma odłączanie cylindrów, czy nie. No dobra. I dzida. Ja pierniczę. No ten samochód, powiem wam, naprawdę się odpycha. Chociaż jak się tak wszystko tutaj pozamyka, to na początku miałem wrażenie, że A45S, moja poprzednia, była troszeczkę szybsza, ale nie, ona miała 9,55 100-200. Ale to dlatego, że po prostu była sztywna, mniejsza i głośniejsza. Tutaj nie wiem, włączamy sobie jakieś tam no mam masaż dupy. Właśnie tak, proszę Państwa. No, będziemy jechać sobie na masażu. Rozsiądziemy się w fotelu, puścimy sobie radyjko i kurczę, wspaniały cruiser. Prowadzenie, no to tak jak wcześniej mówiłem, naprawdę bardzo dobre. Szczerze mówiąc, nawet na torach niezłe czasy ten samochód kręci. Zaskakująco niezłe. Myślałem, że będzie wyraźnie gorzej, ale nie. No i dobra. O kurczę, 0%. 8,27. No nie. Kurczę pieczone. Ale ten kagańczyk to jest ham. 248 km na godzinę, 247 i zaczyna zwalniać. No i teraz lecimy na kagańcu. Nawet sobie możemy tutaj półautonomiczną jazdę ustawić. Nie, do 210 jest możliwa. 200-250 mimo wszystkiego zwolnienia ostatecznego 8,56. Ja pierni. Szybszego samochodu jeszcze nigdy nie miałem. Ale ja też myślałem, że będzie dobry tutaj czas 100-200, bo przecież M5 no ma więcej koni mechanicznych na hamowni, to one tam 650 nawet wypluwają. No ale to lekko poniżej 7 sekund nawet tam 100-200 wychodzi. No to tutaj czemu miało wyjść 9,5 na przykład?
No i dobra, w tym filmie to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten samochód, czy mój samochód Wam się podobał, chociaż już wstępnie widziałem komentarze pod odbiorem. Tak, większość spoko, no też widziałem, że kurczę, ja sprawiedliwie pracuję i nie mam, to co ty robisz, że masz? No albo, że standardowo będę miał tutaj panewki do wymiany, motor mi się zatrze i wybuchnie. Tak jak Tesla od prawie 100 000 kilometrów. Próbuje się spalić i wybuchnąć. Nie, dobra. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.